Za chwilę wysłuchasz wersję audio najnowszego tekstu z naszego portalu. Wszystkie artykuły przeczytasz na nlat.pl. W ramach debaty nad ustawą zasadniczą warto zastanowić się nad przepisami o Narodowym Banku Polskim. Tekst Michała Szymańskiego: nowa konstytucja musi bronić polskiego złotego i gotówki. Niezależny bank centralny to jeden z fundamentów suwerennego, a zarazem dobrze zorganizowanego państwa, zaś zagwarantowanie Polakom prawa do płatności gotówkowych w ustawie zasadniczej to jedna z gwarancji sukcesu nowej konstytucji. Rozważania nad nową konstytucją, zgodnie z moimi przewidywaniami, skierowane zostały natychmiast w debacie publicznej w stronę pytań o to, czy należałoby pójść w stronę systemu prezydenckiego, czy jednak kanclerskiego. Dominika Długosz-Wonet rano właśnie o to dopytywała wicemarszałka Sejmu i prezesa Ruchu Narodowego Krzysztofa Bosaka. Z kolei zafascynowany polityką Niemiec, liberalny konstytucjonalista z Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Maciej Pach, na falach Radia Kraków postulował, by w Polsce zrezygnować z wyborów powszechnych prezydenta i skopiować model ustrojowy Republiki Federalnej Niemiec na polski grunt. Osobiście chciałbym, ażeby rozważania konstytucyjne objęły nie tylko niekończące się pytanie o ewentualną ewolucję ustrojową, ale także byśmy postawili sobie szereg pytań o to, co w konstytucji zmienić, wprowadzając nową czy jedynie dokonując szeregu modyfikacji w tej z 1997 roku. Chciałbym ową merytoryczną debatę nad ewentualnymi modyfikacjami czy wręcz zmianami prawno-konstytucyjnymi rozpocząć od rozmowy o prawie bankowym. Już dziś w ustawie zasadniczej znajduje się rozdział 10 zatytułowany Finanse publiczne, gdzie m.in. uregulowano podstawowe kwestie związane z bankiem centralnym. Przepisy dotyczące Narodowego Banku Polskiego umieszczone zostały w artykule 227 Konstytucji. Ich brzmienie, moim zdaniem, zasługuje na poważne przeanalizowanie oraz modyfikację. Konstytucyjna obrona złotego. Artykuł 227 ustęp 1 Konstytucji stanowi, że Centralnym Bankiem Państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza. To bardzo ważny przepis. Oznacza on bowiem, że NBP jest organem konstytucyjnym i tylko jemu przysługuje prawo emisji pieniądza, to jest złotego. Powszechnie przyjętym stanowiskiem jest, że wprowadzenie w Polsce waluty euro oznaczałoby konieczność zmiany ustawy zasadniczej. Oznaczałoby bowiem nie tylko zmianę waluty ze złotego na euro, ale także instytucji odpowiedzialnej za emisję prawnych środków płatniczych z Narodowego Banku Polskiego na Europejski Bank Centralny. Można zastanawiać się, czy w świetle wielu kreatywnych sposobów interpretowania ustawy zasadniczej nie warto byłoby w przepisie wprost umieścić sformułowania, iż polskim pieniądzem, polską narodową walutą jest złoty, celem dodatkowego doprecyzowania artykułu 227 ustępu 1 Konstytucji. Gdybyśmy zdecydowali się na tworzenie nowej ustawy zasadniczej, taki zapis mógłby znaleźć się obok przepisów mówiących o symbolach narodowych. Dziś jest to artykuł 28 Konstytucji, czy w Warszawie jako stolicy państwa, artykuł 29. Tak, by na poziomie konstytucyjnym prawnie nadać złotemu dodatkowego prestiżu, uczynić go jednym z symboli polskiej państwowości. Warto też rozważyć dodanie dodatkowego zabezpieczenia naszej narodowej waluty przed próbami jej zastąpienia walutą Unii Europejskiej. W jaki sposób można to uczynić? W rozdziale 3 Konstytucji Źródła Prawa uregulowano 3 sposoby ratyfikowania umów międzynarodowych. Między innymi wskazano w artykule 90 ustępie 1 Konstytucji, że Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach. Takie przekazanie kompetencji może nastąpić poprzez uchwalenie ustawy przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów
bądź w drodze referendum ogólnokrajowego. Skądinąd warto byłoby ten przepis zmodyfikować tak, by nie były to dwie alternatywne ścieżki, ale jedna, w ramach której zgodę muszą wyrazić obie izby parlamentu oraz naród. Oczywiście, prawdą jest, że zgodę na ewentualne przyjęcie euro wyraziliśmy już w traktacie akcesyjnym. Ustrojodawca nie jest jednak w tej materii bezradny. Proponuje bowiem stworzenie nowego przepisu, który zakładałby konieczność wyrażenia w ustawie przyjętej w referendum przez obie izby parlamentu, podobnie jak w artykule 90 większościami 2/3, oraz naród ogólnokrajowej zgody także na przekazanie kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach, jeśli przekazanie to miałoby się odbyć bez ratyfikacji umowy międzynarodowej bądź na podstawie umowy ratyfikowanej przed przyjęciem przez Polskę nowej konstytucji, względnie przed nowelizacją. W ten oto sposób przyjęcie waluty euro i odejście od złotego wymagałoby nie tylko dokonania zmian konstytucyjnych, ale gdyby nawet próbowano kreatywnie obejść konstytucję i wykazywać rzekomy brak sprzeczności pomiędzy proponowanymi przeze mnie przepisami a wprowadzaniem waluty euro, choć już dzisiaj taka sprzeczność byłaby oczywista, a po zaproponowanych przeze mnie modyfikacjach ciężko byłoby mieć jakiekolwiek wątpliwości, to wówczas i tak niezbędne byłoby, i tego trybu nie byłoby szans już pominąć, wyrażenie zgody na taką decyzję w trybie, który jest niezwykle trudny do skutecznego przeprowadzenia. Jedynie na marginesie można dodać, iż warto byłoby rozważyć także pewne dodatkowe bezpieczniki, na przykład wprowadzenie w referendum, tak w proponowanym przeze mnie trybie, jak i w samym artykule 90 Konstytucji bądź jego odpowiedniku, zawartym w przyszłej ustawie zasadniczej, większości 2/3, podobnie jak oczekujemy tego od obu izb parlamentu. Nowe przepisy o prezesie NBP. Kolejne ustępy artykułu 227 Konstytucji dotyczą organów NBP, a w szczególności prezesa Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej. Konstytucja jedynie wspomina o zarządzie NBP, jednak nie reguluje w żaden sposób zasad jego funkcjonowania, by wreszcie w artykule 227 ustępie 7 wskazać, że organizację i zasady działania Narodowego Banku Polskiego oraz szczegółowe zasady powoływania i odwoływania jego organów określa ustawa zgodnie z ustępem 3. Prezes Narodowego Banku Polskiego jest powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta Rzeczypospolitej na 6 lat. Zaś ustęp 4 dodaje, że prezes Narodowego Banku Polskiego nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego, ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu. Warto w tym miejscu zatrzymać się nieco dłużej przy osobie prezesa NBP. Jak wskazuje profesor Małgorzata Zaleska, co ciekawe, ustawa o NBP nie określa szczegółowych wymogów merytorycznych wobec prezesa NBP. Ponadto nie wymaga, aby prezesem NBP był polski obywatel. Obserwacja ekonomistki z SGH i byłego członka zarządu Narodowego Banku Polskiego jest obserwacja, co szokujące, prawidłową. Konstytucja RP wskazuje, że tylko obywatel polski może zostać wybrany na posła, na senatora, artykuł 99 ustęp 1 i 2, bądź prezydenta RP, artykuł 127 ustęp 3. Na poziomie ustawowym uregulowano wymóg posiadania obywatelstwa polskiego przez na przykład sędziów, choć i tu racjonalne wydaje się pytanie o to, czy wymóg ten nie powinien wynikać wprost z konstytucji. W przypadku prezesa NBP takiego wymogu nie ma ani na poziomie konstytucyjnym, ani nawet ustawowym. Nie wiem, czy jest to swoisty ustrojowy błąd, niedopatrzenie, na które nikt nie zwrócił uwagi. W 3 komentarzach do Konstytucji pod redakcją odpowiednio profesora Tulei, profesora Banaszaka oraz duetu profesora Safiana i Boska nie znalazłem uzasadnienia, dla którego takiego wymogu nie wprowadzono. Ba, sami autorzy chyba niespecjalnie zwrócili na to uwagę. Z kolei komentarz do ustawy o Narodowym Banku Polskim do dziś nie został przygotowany. Każdy z zapytanych przeze mnie kolegów prawników zainteresowanych naukowo prawem konstytucyjnym był w podobnym szoku co ja. Jest to o tyle ciekawe, że zacytowany przeze mnie fragment pochodzi z samego początku podręcznika dla ekonomistów. Dla zainteresowanych Świat bankowości, Warszawa 2018, strona 34. I najwyraźniej wśród przedstawicieli nauk ekonomicznych jest to wiedza powszechna. Prezes Narodowego Banku Polskiego to jedna z najważniejszych postaci polskiego życia społeczno-gospodarczego.
Przypomnijmy, iż może on być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Jest on medialną twarzą banku centralnego i posiada de facto nieporównywalnie większą władzę niż na przykład szeregowy poseł, gdyż samymi wystąpieniami medialnymi może wpływać na polską gospodarkę. Wskażmy też, niejako dla porównania, że zgodnie z artykułem 7 ustępem 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym, przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego zostaje osoba powołana przez prezesa Rady Ministrów na 5-letnią kadencję, która między innymi musi posiadać polskie obywatelstwo. Zgodnie z artykułem 8 ustępem 1 utrata obywatelstwa powoduje konieczność odwołania przewodniczącego przed upływem kadencji. Wprowadzenie wymogu posiadania polskiego obywatelstwa przez prezesa Narodowego Banku Polskiego wydaje się być na poziomie konstytucyjnym racjonalnym postulatem na przyszłość, a znowelizowanie w tym celu ustawy o Narodowym Banku Polskim jest niezbędne. Wprowadzenie docelowo tej zmiany na poziomie konstytucyjnym wydaje się jednak konieczne. Nie jest trudno wyobrazić sobie sytuację, w której liberalno-lewicowa koalicja wraz z głową państwa zmieniają przepisy ustawowe tylko po to, by następnie do banku centralnego wprowadzić swojego kandydata nieposiadającego polskiego obywatelstwa. Kolejnym zadaniem dla ustrojodawcy będzie wzmocnienie niezależności Narodowego Banku Polskiego. Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać do tego, iż w realiach państwa demokratycznego niezależność banku centralnego to jeden z fundamentów dobrze działającego państwa. To właśnie on może stopować różne szalone pomysły gospodarcze rządu, prowadzące na przykład do wysokiej inflacji. Jak już wskazałem wcześniej, konstytucja zakłada, że prezes NBP może zostać wybrany na 6-letnią kadencję. Jednak dopuszcza się możliwość jego ponownego wyboru, choć wynika to nie z konstytucji, ale artykułu 9 ustępu 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym Banku Polskim, co również musi budzić uzasadnione wątpliwości, bo jest to nic innego jak pozakonstytucyjna zmiana ustroju i nic nie stałoby na przeszkodzie, ażeby większość sejmowa umożliwiła swojemu prezesowi kontynuację służby w ramach 3. kadencji. Jeżeli w ogóle chcielibyśmy utrzymać aktualny model 2 kadencji prezesa NBP, a według mnie nie należy o czym niżej, to powinno to znaleźć swoje odbicie w nowelizacji ustawy zasadniczej. Przede wszystkim jednak warto zastanowić się nad tym, czy taka wizja ponownej kadencji nie jest zagrożeniem dla niezależności prezesa NBP. Zauważmy, że członkowie Rady Polityki Pieniężnej mogą być wybrani tylko na jedną 6-letnią kadencję. Artykuł 13 ustęp 2 ustawy. Warto też pamiętać, iż w wielu państwach, w tym w Polsce, najbardziej niezależną instytucją państwa ma być Trybunał Konstytucyjny. Dlatego w celu maksymalnego wzmocnienia ich niezawisłości wybierani są oni na 9 lat. Jednak ich ponowny wybór jest niedopuszczalny. Artykuł 194 ustęp 1 Konstytucji. Być może warto więc rozważyć skopiowanie artykułu 283 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym prezes Europejskiego Banku Centralnego, a także pozostali członkowie jego zarządu są wybierani na lat 8, lecz ich mandat nie jest odnawialny. Oczywiście można byłoby rozważyć zmienienie liczby lat, może na przykład na 9, podobnie jak w przypadku TK, a także warto byłoby rozważyć konstytucyjne zablokowanie możliwości kontynuacji pracy byłemu prezesowi NBP w zarządzie Banku Centralnego, a wszystko po to, by podobnie jak sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, prezes miał podejmować działania wyłącznie dla dobra polskiej gospodarki. Jak bowiem głosi artykuł 3 ustęp 1 ustawy, podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP. Z racji tego, że wspomniałem już o Trybunale Konstytucyjnym, to warto przypomnieć, iż wnioski do Trybunału o wydanie orzeczenia w trybie tzw. kontroli następczej może składać nie tylko prezydent RP, ale także wiele innych podmiotów, np. marszałek Sejmu, marszałek Senatu, Rzecznik Praw Obywatelskich. Szczegółowo wymienia je artykuł 191 Konstytucji RP. Nie ma wśród nich prezesa NBP. Warto rozważyć to, czy prezes NBP nie powinien mieć kompetencji składania wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. Kompetencja ta mogłaby zostać zawężona w ten sposób, by dotyczyć mogła wyłącznie aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem banku centralnego i przepisami prawa finansowego i bankowego.
prawo do posiadania gotówki do konstytucji. Nie ulega wątpliwości, że duże kontrowersje społeczne budzi ograniczanie możliwości płacenia gotówką. W niektórych krajach europejskich podejmowane są inicjatywy mające na celu zagwarantowanie tej możliwości, czego jestem zwolennikiem, jednak co warto uregulować również w sposób przemyślany. Wprowadzenie w rozdziale poświęconym prawom i wolnościom obywatelskim konstytucyjnego prawa do posiadania gotówki oraz wyboru sposobu dokonywania płatności pomiędzy gotówką a rozwiązaniami opartymi o nowe technologie, które skądinąd chyba już dzisiaj można byłoby próbować wyprowadzić z prawa do prywatności, wydaje się być absolutnie niezbędne. Mało tego, należy zagwarantować, że nie będzie to prawo fikcyjne, stąd przepis musi być odpowiednio szczegółowo skonstruowany. Wprowadzenie przepisu mówiącego o tym, iż każdy ma prawo do posiadania gotówki i płacenia nią, przy jednoczesnym wprowadzaniu ustawami czy rozporządzeniami kolejnych, nieproporcjonalnych ograniczeń w korzystaniu z niej, uczyniłoby z owego prawa istną parodię. Warto więc rozważyć doprecyzowanie tego prawa, na przykład w ten sposób, by w oparciu o odpowiedni wskaźnik ekonomiczny, na przykład odpowiednią wielokrotność płacy minimalnej czy średniego wynagrodzenia, prawo do płatności gotówkowych było zagwarantowane konstytucyjnie. W ten sposób zniknie nie tylko zagrożenie, iż ewentualne wprowadzenie cyfrowego pieniądza banku centralnego CBDC (Central Bank Digital Currency) uderzałoby w nasze prawa i wolności obywatelskie, ale także wiele innych zagrożeń, jak chociażby powolne przesuwanie w dół granicznej kwoty, do której można płacić gotówką. Wprowadzenie sztywnej kwoty, np. do 20 000 złotych, byłoby bez sensu. W wyniku inflacji ta kwota w miarę upływu czasu sprawiałaby, iż owa przestrzeń gotówkowej wolności byłaby ograniczana nie tyle przez polityków, co przez prawa ekonomii. Znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem jest więc odwołanie się do innego kryterium, do punktu, który w gospodarce istnieje, mimo iż jego wartość się zmienia. Skądinąd warto rozważyć, czy w Polsce nie należałoby w ogóle wprowadzić na poziomie konstytucyjnym zakazu tworzenia i emisji polskiego CBDC, tak by utrudnić ustawodawcy ewentualną nowelizację ustawy o Narodowym Banku Polskim i przyznać bankowi centralnemu kompetencje do emisji cyfrowego złotego. Wówczas nawet ewentualne naciski ze strony np. Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei wymagałyby szerokiego poparcia politycznego. Można jednak rozważać także inny wariant, wprowadzenie do konstytucji przepisu, zgodnie z którym ewentualne wprowadzenie przez NBP tzw. cyfrowego złotego jako dodatkowej alternatywy dla gotówki nie może służyć ograniczaniu wspomnianego już prawa do płatności gotówkowych oraz że takie polskie CBDC nie może posiadać cech, które służyłyby inwigilacji polskich obywateli czy ograniczaniu ich prawa własności poprzez wprowadzenie takich rozwiązań jak np. termin ważności pieniądza. W tym zakresie sprawę uważam za otwartą i wartą merytorycznej debaty. Nie można natomiast pozwolić na to, by bank centralny, a zapewne także inne podmioty, takie jak wspomniany już bank z Bazylei, zyskały możliwość nie tylko inwigilacji Polaków, ale także ograniczania prawa własności. Na koniec warto postawić pytanie, czy nie byłoby ciekawym rozwiązaniem wzmocnienie tajemnicy bankowej poprzez zagwarantowanie jej istnienia na poziomie konstytucyjnym oraz odebranie ustawodawcy możliwości zakazania w Polsce emitowania czy posługiwania się kryptoaktywami. Obydwa te rozwiązania mogłyby być interesującym sygnałem dla inwestorów, iż nasz kraj jest krajem gospodarczej wolności, który nie podąża za międzynarodowymi trendami uderzającymi w prywatność i własność, lecz stoi twardo w obronie tych wartości. Tekst czytał Adam Twaruk. Zachęcamy Państwa serdecznie do polubienia i skomentowania tego nagrania, czym pomogą nam Państwo w docieraniu do nowych odbiorców. Prosimy również o zasubskrybowanie naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych interesujących nagrań. Prosimy również o rozważenie wsparcia finansowego dla naszej działalności. To dzięki Państwa zaangażowaniu, w tym przede wszystkim cyklicznemu wsparciu finansowemu, możemy kontynuować naszą działalność i stale się rozwijać. Wspierać nas Państwo mogą za pośrednictwem serwisu Patronite pod adresem patronite.pl/Nowy Lat. A wszelkie szczegóły odnośnie tej, a także innych możliwych form wsparcia znajdą Państwo w opisie tego nagrania.